Cześć, z tej strony Michał, a to jest kolejny odcinek serii z Archiwum M. Jak widzicie, dziś poświęcony albumowi I'm Breathless, Music from and Inspired by the Film Dick Tracy, ponieważ w tym roku obchodzimy okrągłą 30. rocznicę wydania tego albumu. Przygotowałem już dla Was zestaw płyt ze Stanów Zjednoczonych i na dole zestaw płyt z Kanady i proponuję, abyśmy rozpoczęli od porównania między sobą różnych wydawnictw z tych właśnie regionów. Na początek płyta amerykańska i myślę, że jest to dobra okazja do tego, abyśmy odświeżyli sobie, jak wygląda wkładka z tego albumu. Tutaj po jednej stronie mamy słynne zdjęcie z tego okresu, po drugiej stronie wypisane piosenki z albumu wraz z ich autorami i producentami. Druga okładkowa strona zawiera dodatkowo szereg zdjęć z filmu. Wkładka nie jest może duża, niemniej jest całkiem atrakcyjna. Jeżeli chodzi o sam krążek, zwróćcie proszę uwagę na napisy po jego prawej stronie, które są ułożone poziomo, ponieważ będę do tego jeszcze dzisiaj kilkukrotnie wracał. Druga amerykańska płyta również zawiera napisy po prawej stronie ułożone poziomo i jest całkiem podobna do tej pierwszej płyty, którą oglądaliśmy z bliska chwilę temu. I trzecia amerykańska płyta również z poziomymi napisami. Natomiast przełom następuje już przy okazji czwartej płyty, bo na niej znajdziemy najwięcej różnic i proponuję, abyśmy obejrzeli ją z bliska, zestawiając z jedną z tych trzech płyt, które wykładałem w pierwszej kolejności. Tutaj od razu widać, że napisy na płycie po lewej stronie ułożone są w kształcie półokręgu, z kolei na płycie po prawej stronie są to napisy poziome. Oprócz tego widzimy zasadnicze różnice co do koloru użytego w tle po lewej stronie płyty. Obejrzyjmy również tylne części okładek płyt amerykańskich. Przygotowałem w tym celu 3 płyty, gdzie te różnice są najbardziej widoczne. Chodzi mi oczywiście o to, że płyta na wierzchu nie posiada kodu kreskowego, ta płyta w środku ten kod posiada, a z kolei płyta na dole ma to miejsce zadrukowane w dość specyficzny sposób. Jest to tak zwane wydawnictwo BMG. Spójrzmy też od razu na amerykańskie promo, gdzie na dysku mamy odwrócone kolory i napisy ułożone ponownie w kształt półokręgu. To z kolei amerykański longbox. Bardzo ładne wydanie i skorzystajmy może z okazji i omówmy piosenki, które znajdziemy na tym albumie. Dla mnie He's a Man 8/10, Sooner or Later 10/10, Hanky Panky 9/10, I'm Going Bananas 5/6/10, Cry Baby również 5/6/10, Something to Remember 9/10, Back in Business 8/10, More 8/10, What Can You Lose 7/10, Now I'm Following You Part 1 7/10, Now I'm Following You Part 2 5/10, no i na koniec Vogue, który nie przystaje, totalnie nie przystaje do pozostałych piosenek, niemniej jednak 10/10, jak mogłoby być inaczej. Nie wiem, jak wy postrzegacie ten album, dla mnie jest to bardzo specyficzne wydawnictwo w dyskografii Madony, niemniej bardzo się cieszę, że zdecydowała się na nagranie takiego zestawu piosenek. Nie jest to oczywiście soundtrack, ponieważ mamy tutaj tylko 3 piosenki z filmu. Podtytuł myślę, że mówi wszystko za siebie. Music from and inspired by the film Dick Tracy. Spójrzmy jeszcze z bliska na ten longbox. Znajdziemy w nim bowiem płytę wydaną w jewel case'ie. To wydawnictwo ponownie posiada napisy ułożone w kształcie półokręgu, a z tyłu na okładce znajdziemy tutaj również kod kreskowy. Sam longbox
Jedną połowę ma wypełnioną kartonem, a w dolnej połowie zostawione jest miejsce na płytę i jak widzicie, wkładanie z powrotem płyty wcale nie jest takie łatwe. Obejrzyjmy teraz wydawnictwa z Kanady. Na początek skupmy się na tym, co znajdziemy na odwrocie okładek. Chodzi mi tutaj oczywiście o różne napisy i różną kolorystykę w lewych dolnych rogach okładek. A następnie otwórzmy te płyty i zobaczmy, jakie różnice znajdziemy, porównując krążek do krążka. Na pewno zwróciliście od razu uwagę, że każda z tych płyt ma nieco inną kolorystykę, każda z tych płyt ma inny numer katalogowy, który również znajdziemy na okładce po lewej stronie. Te dwie płyty mają napisy poziome, niemniej pod listą piosenek znajdziemy tutaj już zupełnie inne informacje. A jak dołożymy do tego jeszcze trzecią płytę, to tutaj ta różnica już jest zasadnicza, bowiem płyta po lewej stronie ma napisy ułożone w kształcie półokręgu, te dwie pozostałe płyty miały napisy poziome i oczywiście płyta po lewej stronie ma w tle kolor żółty, a płyta po prawej stronie kolor zdecydowanie bardziej pomarańczowy. I tym sposobem obejrzeliśmy wydawnictwa z Ameryki Północnej. Przyjrzyjmy się teraz wydawnictwom, które ukazały się na rynku europejskim. Większość z nich są to płyty niemieckie i oczywiście od razu rzuca się w oczy to wydanie z czerwoną naklejką, gdzie znajdziemy informacje dotyczące Blonde Ambition Tour, a konkretnie koncertów w 3 niemieckich miastach. Przy czym ciekawostka jest taka, że niektóre z tych koncertów nie odbyły się, a na pewno już nie w tych terminach, które są wskazane na naklejce. Niemieckie płyty oczywiście zawierają te same piosenki, co płyty amerykańskie. Tutaj jako ciekawostka jest też naklejka z okresu Drowned World Tour. I od razu przyjrzyjmy się tyłom tych wydawnictw niemieckich, jak również samym krążkom. Zwróćcie tutaj uwagę na zadruk na płycie w kształcie półokręgu. To już kolejne wydanie niemieckie i odpowiadająca mu płyta. Jak również wydanie klubowe. Zwróćcie uwagę na napisy z tyłu i z boku. I płyta do tego wydawnictwa. To już jest oddzielne wydawnictwo włoskie i krążek odpowiadający temu wydawnictwu Made in Italy, jak również tył wydawnictwa węgierskiego. Kolejna przepiękna płyta to I'm Breathless, pochodzące z boksu Dale Origini Almito. 9 płyt CD plus 2 DVD wydane we Włoszech. Każda z płyt umieszczona jest w dodatkowym kartoniku. I analogiczny zestaw pod nazwą From the Origin to the Myth ukazał się w Grecji i zawiera również 9 albumów na CD oraz 2 DVD. Jeżeli chodzi o DVD, to są oczywiście The Immaculate Collection oraz Who's That Girl Tour. A to już tył wydania z Brazylii oraz płyta z tego wydawnictwa, jak również tył wydawnictwa z Korei Południowej. Kładę teraz przed Wami 3 płyty, które w różnych okresach ukazały się na rynku japońskim. Oczywiście na pierwszy rzut oka różnią się one kolorami obi. I zacznijmy od pierwszego wydania, które ukazało się w Japonii z żółtym obi. Tak ono wygląda w całości. Bardzo często jest tak, że albumy na rynku japońskim w porównaniu z międzynarodowymi wersjami wzbogacane są o jakieś bonusowe piosenki. Niestety tutaj tak nie było. Zwróćcie natomiast uwagę na to, iż na krążku mamy napisy ułożone w kształcie półokręgu i jest oczywiście okazja, abyśmy przyjrzeli się książeczce z tekstami, która jest uzupełnieniem japońskiego wydania.
I tak po jednej stronie mamy to przepiękne zdjęcie z tego okresu i przypuszczalnie jakiś tekst o Madonie po japońsku, a po drugiej stronie mamy teksty wszystkich piosenek z albumu I'm Breathless i byłoby to coś, co naprawdę bardzo lubię. Natomiast na pierwszym wydaniu ktoś jakby nie był w stanie rozszyfrować, o czym śpiewa Madonna, ponieważ w niektórych miejscach mamy wykropkowane słowa w tekstach. To już kolejne wydanie w ramach serii Forever Young. Ma ono białe obi. Tutaj również znajdziemy standardową ilość tracków. Natomiast na płycie są już napisy poziome. I przyjrzyjmy się ponownie książeczce z tekstami. Ta strona, po której jest zdjęcie, jest albo taka sama, albo ja nie jestem w stanie dostrzec różnic. Po drugiej stronie ponownie mamy teksty piosenek z albumu, przy czym są one już uzupełnione. Błędy z poprzedniego wydawnictwa zostały tutaj naprawione i mamy pełne teksty wszystkich piosenek. Jest jeszcze oczywiście trzecie wydanie, również w ramach serii Forever Young. Zwróćcie uwagę też na piękną naklejkę. Jest to oczywiście wznowienie. Mamy tutaj ponownie 12 piosenek, natomiast jak widzicie, to wydanie jest nadal zafoliowane, więc obejrzymy je tylko z zewnątrz. Tak natomiast wygląda wydanie promo I'm Breathless, które ukazało się na rynku japońskim. To jest płyta z tego wydawnictwa. Oczywiście zawiera ponownie 12 piosenek. I jeszcze wydawnictwa, które ukazało się na Tajwanie z bardzo ładnym obi. To ma akurat żółte obi, natomiast drugie wydawnictwo ma czerwone obi, przy czym w środku w jednym i w drugim wydawnictwie znajdziemy niemieckie płyty. Teraz pora na wydania na płytach winylowych, dlatego po lewej stronie przygotowałem już płytę australijską z przepiękną, okrągłą naklejką informującą o tym, że tutaj znajdziemy piosenkę Vogue, a po prawej stronie płytę kanadyjską. Tak naprawdę przód tych płyt odróżniała tylko i wyłącznie ta naklejka, natomiast zasadnicze różnice znajdziemy właśnie z tyłu okładki. I tutaj od razu widzimy charakterystyczne napisy przy kodzie kreskowym. Oczywiście w kwestii zawartości jest to cały czas te same 12 piosenek, które spotkaliśmy na wydaniach na CD. I drugim miejscem jest niebieski prostokąt w lewym dolnym rogu. I tutaj też znajdziemy informacje o tym, jakie to jest wydawnictwo. Od razu też spójrzmy na etykiety na australijskim wydawnictwie. I tutaj zwróćcie uwagę na to charakterystyczne logo, które znajdziemy na etykiecie po lewej stronie. Przyjrzyjmy się również z bliska płycie kanadyjskiej. Tak wygląda tył okładki ponownie w lewym dolnym rogu. I jeżeli chodzi o etykiety samego krążka, to są one zupełnie inne niż te z Australii i wyglądają w ten sposób. To jest pierwsza strona i druga strona kanadyjskiego wydania. Dla porównania przygotowałem również wydawnictwa amerykańskie. Zaprezentuję ich tyły, bo właśnie tutaj tak naprawdę znajdziemy zasadnicze różnice. Przyjrzyjmy się też właśnie okolicom, gdzie znajdują się kody kreskowe. To jest z kolei wydawnictwo BMG, a tak wyglądają amerykańskie etykiety i są zupełnie inne od tych kanadyjskich i australijskich. Teraz chciałbym Wam pokazać wydanie z Brazylii, które ma ponownie tą samą przepiękną okładkę, a różnicę znajdziemy oczywiście z tyłu w lewym dolnym rogu w niebieskim prostokącie. To wydanie charakteryzuje się również tym, że na płycie winylowej ma
bardzo ładne, białe etykiety z kolorowym logo Warnera i dodatkowo jeszcze z ciekawymi napisami. Z kolei, jeżeli chodzi o wydanie niemieckie, to warto przy nim zwrócić uwagę ponownie na przepiękną czerwoną naklejkę, na której znajdziemy informacje dotyczące Blonde Ambition Tour i 3 koncertów, które miały się odbyć w Niemczech. Zasadnicze odróżniające informacje znowu znajdziemy na odwrocie, zarówno w lewym dolnym, jak i w prawym górnym rogu. Natomiast płyta z tego wydawnictwa wygląda w następujący sposób. Ma żółte etykiety. To jest jedna strona, a to jest druga strona. Dodatkowo chciałbym również pokazać wydanie klubowe, które ukazało się w Niemczech. I tak ono wygląda z tyłu z bliska. Przed Wami już następne wydawnictwo. Aby rozszyfrować, skąd ono pochodzi, oczywiście musimy poszukać tej informacji na odwrocie. Ponownie w lewym dolnym rogu znajdziemy tutaj informację odnośnie Jugoton, czyli mamy jasne, iż jest to wydawnictwo jugosłowiańskie. Tak natomiast wyglądają etykiety płyty wydanej w Jugosławii. To już płyta wydana w Czechosłowacji. Informuje nas o tym napis Popron na odwrocie. Płyta, która została wydana w opakowaniu bardzo twardym, bardzo sztywnym i błyszczącym, bardzo dobrej jakości, a tak z kolei wyglądają etykiety tej płyty, ponownie z napisem Popron. W Polsce wydane zostały 2 edycje płyty I'm Breathless, niestety obydwie w podrzędnej jakości okładkach. Można natomiast znaleźć pewne różnice na odwrocie obydwu okładek i mam tutaj na myśli zarówno kolory, jak i same napisy, które znajdziemy w lewych dolnych rogach okładek. Natomiast zwróćcie również uwagę na odcienie, czy to zdjęć, czy napisów. Są one nieco inne. Najważniejsze różnice jednak znajdziemy na samych płytach. Dlatego też przyjrzyjmy się płytom z tych obydwu wydawnictw. Z daleka wyglądają one na bardzo podobne, natomiast przyjrzyjmy się etykietom z bliska. Na pierwszej płycie znajdziemy powyżej środka duże napisy Madonna I'm Breathless, Music from and Inspired by the film Dick Tracy, numer katalogowy SX2902. Na drugiej płycie natomiast jest ten sam numer katalogowy, natomiast napisy są zdecydowanie mniejsze i są one poniżej środka płyty. Teraz proponuję jeszcze przegląd wydawnictw z różnych części świata. Na początek tył wydawnictwa z Węgier. To jest tył wydawnictwa z Włoch. Wydawnictwo z Gwatemali. Wydawnictwo z Boliwii. I jego zbliżenie. Wydawnictwo z Brazylii. Zwróćcie tutaj uwagę, że zamiast niebieskiego prostokąta mamy pomarańczowy. I tak wyglądają etykiety brazylijskiej płyty. Tył wydawnictwa z Meksyku. I wydawnictwo z Korei Południowej, gdzie dodatkowo na okładce znajdziemy naklejkę, jak również tył tego wydawnictwa. I na koniec wisienka na torcie,
a mianowicie długo wyczekiwane wznowienie, które ukazało się w 2019 roku i zostało wydane dla Barnes Noble. Limited Edition Colored Vinyl. Mamy tutaj przepiękną naklejkę, na której znajdziemy również informację dotyczącą najbardziej znanych piosenek z tego wydawnictwa. Z kolei na odwrocie zwróćcie uwagę na nowe logo Warnera. I zgodnie z informacją, która znalazła się na naklejce, w środku znajdziemy kolorowy winyl, wyglądający naprawdę przepięknie. I pora na krótkie podsumowanie. Album I'm Breathless to zdecydowanie wyjątkowa pozycja w dyskografii Madony. Mamy tutaj sporo bardzo udanych piosenek, natomiast myślę, że są też 2-3 piosenki, które Madonna mogła ominąć, nagrywając ten album, bo myślę, że wówczas jego odbiór również byłby zdecydowanie korzystniejszy. Myślę, że wiecie, o których piosenkach mówię, bo dałem im najniższe noty. Z drugiej strony trochę żałuję, że ten album promowały tylko 2 single, czyli Vogue i potem Hanky Panky. Ogromna szkoda, że nie wydano na singlu Something to Remember, że nie wydano na singlu Sooner or Later, bo przecież ta piosenka zdobyła Oscara i w 1991 roku widział ją i słyszał na żywo cały świat. Niemniej uważam, że jest to bardzo dobry album i zachęcam do powrotu, do odświeżenia go sobie. Na dziś to tyle. Dzięki. Cześć.